Cześć, tutaj Damian Murawiec. Zapraszam Was bardzo gorąco na odcinek z mojego pola, z mojego gospodarstwa znajdującego się na Żuławach Wiślanych. Jednak są takie lata, szczególnie jeżeli chodzi o uprawę po kukurydzy i siew pszenicy ozimej w tym terminie, to musimy wtedy zaczepić pług i przeorać te gleby. Po rzepach staramy się głębiej uprawiać, około 30 cm, natomiast jeżeli chodzi o uprawę pod pszenicę, no to schodzimy wtedy o te kilka centymetrów, między 20 a 25 cm, ale faktycznie jak przeszliśmy na technologię tą bezorkową, to presja chwastów bardzo mocno się nasiliła. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że zeszły rok był bardzo sprzyjający dla roślin ciepłolubnych, właśnie dla kukurydzy, dla soi. Był idealny i można powiedzieć, że historyczny. Szacuję, że scenariusz właśnie na żniwa kukurydziane będzie taki, że my zaczniemy je dopiero tu na naszym terenie w listopadzie i ta wilgotność będzie około między 35 a 40%. Jak to wygląda w kontekście pszenicy, rzepaku i kukurydzy? Ile tego azotu dajesz, w jakim przedziale? Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Epole. Dzisiaj gościmy na Żuławach Elbląskich. Moim gościem będzie Damian Murawiec, z którym porozmawiamy o tym, jak prowadzić gospodarstwo właśnie w tych warunkach, na tych glebach, gdzie w większości dominują mady. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania do Damiana, to piszcie je w sekcji komentarzy. A teraz już miłego oglądania. Damian, dzięki wielkie za zaproszenie. Dzisiaj przy okazji nagrywania odcinka o madach u Ciebie w gospodarstwie mam okazję z Tobą pogadać o tym, jak prowadzisz gospodarstwo na Żuławach czy pod Żuławami, jakbyśmy mogli to określić w sumie? Na Żuławach. Na Żuławach. Tylko to są młode Żuławy, to są Żuławy elbląskie, ponieważ znajdujemy się w miejscowości Nowakowo, na Wyspie Nowakowskiej, gdzie te tereny zostały osuszone dopiero w XIX wieku, więc w zasadzie są to bardzo młode gleby. Jest też taki specyficzny teren do gospodarowania tak naprawdę, prawda? Bo inny niż inne, które w Polsce mamy, może poza Żuławami tymi typowymi i Wyspy Sobieszewskiej, czy innych wysp, które tutaj w rejonie też są, prawda? Ale powiedz tak na początku, jakie gleby poza madami w ogóle w gospodarstwie masz? I czy masz jakieś inne typy gleb? Właśnie nie bardzo, bo tutaj gospodarstwo, które mamy, ponieważ prowadzę je wspólnie z ojcem, to mamy gleby takie jak tutaj, co się znajdujemy. Oczywiście one klasowo potrafią się różnić, ponieważ w przekroju gospodarstwa mamy gleby od 3A do 5. Najwięcej jest klasy 4A, czyli to są takie gleby średnie i takie i tylko takie właśnie gleby mamy i na takich gospodarujemy. Jeżeli chodzi, czy na tych glebach mamy jakieś problemy, czy jakieś się uprawia, no to takim podstawą, jeżeli chodzi o mady, to jest wysoka zawartość magnezu. Tak, czyli te gleby mamy takie zwięzłe, zbite i jest problem taki, że jak one są za bardzo uwilgotnione, za dużo deszczy, za dużo opadów, no to wtedy mamy problem, żeby je odpowiednio uprawić. No i ciężko jest uzyskać wtedy tą strukturę gruzełkowatą, dlatego no musimy wybierać, kiedy tą uprawkę mamy przeprowadzać, tak? Kiedy wchodzić w te pole, żeby nie zagnieść, bo to jest no, duży dla nas problem. I jeszcze też z tego punktu widzenia, że znajdujemy się na wyspie, są tutaj stacje pomp, rowy melioracyjne, te kanały główne, duża liczba zastawek też i dlatego mamy wysoki poziom w ogóle wody gruntowej. Często to jest raptem 50 czy 60 cm poniżej poziomu tutaj gleby, tak? Czyli można powiedzieć, że wody Wam nie brakuje w odróżnieniu od większości kraju, ale to też nie zawsze jest dobre, bo Wam to utrudnia pracę, jeżeli chodzi o tą pracę taką uprawową. Jak gdyby to nawilgotnienie gleby czasami jest okresowo zbyt duże. Tak szczerze, może dziwnie to zabrzmi, ale jeżeli jest susza w kraju, to my tutaj się cieszymy, tak? Bo po prostu możemy wtedy dobrze uprawić, dobrze posiać w odpowiednich warunkach i także rośliny wtedy mają te optymalne warunki, mają dobry dostęp do tlenu, nie są zalane wodą, bo problem też jest taki, że jak tutaj deszcze padają, to ta gleba zamazuje się z wierzchu i jak przykładowo jest mokra jesień,
potrafią, spadnie więcej deszczu i zrobią się zastoiska wodne w październiku czy w listopadzie, to te zastoiska będą stały czasami aż do maja, póki nie zrobi się bardzo gorąco i takie odpowiednie warunki i ta gleba, raczej ta woda dopiero wtedy zaczyna wsiąkać. To też trochę wymusza na tobie i na was w ogóle, którzy tutaj gospodarujecie, to, że tych zabiegów uprawowych, ale też takich wjazdów na pole nie możecie robić zbyt dużo, bo często nie można po prostu wjechać, tak? No nie, staramy się w naszym gospodarstwie upraszczać jednak tą uprawę. Od 2006 roku rozpoczęliśmy uprawę bezorkową, kiedy tata zdecydował się na ten typ uprawy. Kupił pierwszy taki bardzo prosty polskiej produkcji gruber. I od tego czasu zaczęliśmy właśnie uprawiać bezorkowo i to jest podstawa naszej uprawy. Jednak są takie lata, szczególnie jeżeli chodzi o uprawę po kukurydzy i siew pszenicy ozimej w tym terminie, czyli mam tu na myśli listopad, to musimy wtedy zaczepić pług i przeorać te gleby, ponieważ jeżeli byśmy powierzchniowo tylko uprawili, to ta gleba tak bardzo się marze, że jakbyśmy posiali, to te rośliny wtedy się bardzo mocno męczą. A jeżeli odwróci się tą mokrą glebę, wyciągnie się jednak tą suchą i w to się posieje, to taka pszenica ozima właśnie posiana w listopadzie, czy nawet na początku grudnia, wtedy bardzo fajnie rośnie i można liczyć wtedy na ten dobry rozwój wiosenny i na wysoki plon, ale to jest tylko jeden taki przypadek, w którym właśnie odchodzimy od uprawy bezorkowej i stosujemy pług. Ale tak, jeżeli chodzi o tą uprawę i siewy sierpień, wrzesień czy październik, no to za każdym razem jest to uprawa bezorkowa. Po żniwach przejeżdżamy nasze pola na płytko, to jest 5-6 cm broną talerzową. Zazwyczaj, bo to jest krótkie okno pogodowe, tak, ten termin od zbioru do siewu, i przejeżdżamy raz i później jest uprawa już głębsza, w zależności czy to jest pod pszenicę czy pod rzepak. Pod rzepak staramy się głębiej uprawiać, około 30 cm, natomiast jeżeli chodzi o uprawę pod pszenicę, no to schodzimy wtedy o te kilka centymetrów, między 20 a 25 cm. Ostatnie lata tą uprawę robimy pługiem dłutowym. Okej, no to też po to, żeby trochę bardziej napowietrzyć tą glebę? Żeby też głębiej zejść po prostu? Tak, oczywiście, że tak, bo gdybyśmy przeciągnęli taki klasyczny trzybelkowiec, to nie dość, żebyśmy potrzebowali sprzętu czy traktora o wiele większej mocy, ponieważ jak porównywałem, jak uprawiałem pługiem dłutowym albo takim trzybelkowcem, na jednym polu tylko traktor właśnie zmieniałem, żeby zobaczyć, jak to robi i na jakie głębokości, to trzybelkowcem na 20 cm mogłem pociągnąć to, zagłębić, żeby właśnie utrzymać jakąś prędkość między 8 a 10 na godzinę moim tym traktorem do uprawy, a właśnie pługiem dłutowym mogę w tym samym czasie, bo on ma mniej łap, uprawiać wtedy na około 30 cm. A jaką moc potrzebujesz właśnie, żeby tak spokojnie tutaj pracować? Tak, żeby uprawiać na głęboko, no to na 3-metrowy pług dłutowy, no to potrzebujemy tak minimum te 200 koni, to wtedy jest taka sensowna prędkość, te 7-8 na godzinę. Chociaż czasami zdarzają się lata, gdzie przez sezon wegetacyjny jest większa liczba opadów i one jeszcze bardziej przybiją tą glebę i wtedy to przydałby się jeszcze mocniejszy traktor. A powiedz, bo tutaj jesteśmy w rejonie takim, gdzie jednak dosyć dużo się mówi o odpornościach chwastów, nie? Bo czy to u wspólnego znajomego Tomka gdzieś tam są jakieś problemy ze stokłosami i życicami, czy w ogóle też i wyczyniec jest problemem. Czy ty ze względu na to, że prawie od 20 lat w Bezorce tutaj jesteście, masz jakieś większe problemy z chwastami odpornymi? Tutaj na Wyspie Nowakowskiej jeszcze takich problemów nie mam, ale faktycznie wielu moich kolegów rolników tutaj w okolicach Elbląga ma ogromne problemy z życicą, z wyczyńcem. To są dwie takie w zasadzie rośliny jednoliścienne, gdzie w zbożach są one ogromnym problemem. Nawet nie tylko w zbożach, bo się okazuje, że jak zbada się życicę czy wyczyńca na działalność substancji chemicznych, to nic nie działa oprócz glifosatu w zasadzie. To jest jedyna opcja ratunku, żeby jakoś czyścić te pola, ale faktycznie jak przeszliśmy na technologię tą bezorkową, to presja chwastów bardzo mocno się nasiliła i po prostu jeżeli chodzi o uprawę rzepaku czy kukurydzy, to stosuję wtedy
już wyprzedzająco profilaktycznie zabiegi doglebowe. Tak? Wiem, jakie spektrum chwastów występuje tutaj na moich polach i robię ten zabieg doglebowy i później już w trakcie wzrostu roślin patrzę, które chwasty jeszcze przy danej pogodzie sobie powschodziły i im pasuje taki przebieg pogody i wtedy dobieram jeszcze substancje takie, żeby zrobić zabieg nalistny i w kukurydzy zawsze to jest, że zabieg doglebowy i minimum jeden nalistny, a zdarzały się lata takie niekorzystne, że i nawet 2 zabiegi nalistne było trzeba robić, ponieważ była taka silna presja chwastów, bo jak jest susza, wiadomo, te wschody są takie słabsze, zrobi się ten zabieg. Potem nagle się okazuje, że nawet jak kukurydza już jest wyższa do kolana, czy nawet już jeszcze wyżej, się okazuje, że schodzi, popada, więcej deszczu popada, cieplej się zrobi i jeszcze wtedy te wtórne zachwaszczenie wychodzi i to też jest często problematyczne. I jednak to są chwasty takie jak rdestówka powojowata, czy chwastnica jednostronna, one wtedy wschodzą i też jeszcze czasami trzeba taki na ostatnią chwilę zabieg korygujący gdzieś tam na ten 8 liść kukurydzy też się zdarzało, że wykonywałem. W tym sezonie udało mi się właśnie zabieg doglebowy idealnie został zrobiony, ponieważ przepadywały deszcze, w zasadzie w momencie zabiegu nawet delikatnie rosiło i ja robiłem ten zabieg i później też tej wody, tych opadów było wystarczająco i udało mi się bardzo dobrze zwalczyć chwasty w kukurydzy. Ta wilgoć ma decydujące znaczenie, w szczególności jeżeli tą doglebówkę stosujesz faktycznie, ale pewnie też płodozmian. Powiedziałeś o pszenicy, o kukurydzy, o rzepaku. Jaką strukturę zasiewów u siebie w gospodarstwie masz w ogóle? Obecnie to są właśnie te 3 rośliny. Wcześniej, jeżeli spojrzymy historycznie, to nasze gospodarstwo zajmowaliśmy się też hodowlą krów mlecznych przez kilkanaście lat i także mieliśmy trwałe użytki zielone, czy łąki kilkuletnie siane, a także sialiśmy rośliny strączkowe, bo siałem groch czy bobik, który też, jeżeli nie sprzedałem po prostu na rynek do paszarni, to wykorzystywaliśmy i też śrutowaliśmy, dodawaliśmy jako delikatny udział w mieszance, w tej dawce żywieniowej dla krów mlecznych i przez wiele lat uprawialiśmy właśnie bobik lub groch. Ostatnie lata też ze względu na tą jednak zawodność tych roślin, ponieważ te aspekty takie pozytywne, tak, oddziaływanie na roślinę następczą, czy te wszystkie plusy związane z tym, jak oddziałują na glebę, no to wiemy, ale zawodność przez ostatnie lata też potrafiła być tak spora, że bobik czy groch, który wyglądał naprawdę na rewelacyjny plon, warunki pogodowe potrafiły się nagle zepsuć i w jednym roku, w odpowiednim, te rośliny potrafią 5, nawet do 5,5 tony plonu oddać, a w złych warunkach potem zbierasz 2,5 tony do 3 ton i tutaj z tymi roślinami ciężko jest zaplanować jakikolwiek wtedy zysk z tego hektara, nie? A jesteśmy też w takim rejonie, gdzie ostatnio też teraz głośniej się mówi o soi, prawda? Bo też nawet twój sąsiad, który był, to też pojechał przed chwileczką na soję i to też jak na rejon Polski by się wydawało jeszcze kilka lat temu, że to jest nieprawdopodobne, nie? Ale faktycznie już z tą soją też wchodzimy tutaj. Tak, bo klimat oczywiście się zmienia, no i on się ociepla, jest to zauważalne, chociaż ten sezon temu przeczy całkowicie, ale to wiemy, trzeba patrzeć na pewien trend, po prostu wieloletni trend i faktycznie w zeszłym roku tutaj mój kolega pierwszy rok posiał soję, tylko trzeba zwrócić uwagę też na to, że zeszły rok był bardzo sprzyjający dla roślin ciepłolubnych, właśnie dla kukurydzy, dla soi. Był idealny i można powiedzieć, że historyczny, jeżeli chodzi tutaj o zakres temperatur tych efektywnych i udało mu się w pierwszym roku już średnio z tej plantacji, którą założył, zebrać 4,5 tony z hektara tej soi, czyli jak na nasze tutaj warunki na północ, na okolice Elbląga, to był naprawdę rekordowy plon, tylko jeżeli spojrzymy już na ten rok, jak wygląda ta plantacja, bo też oczywiście jeszcze raz tutaj jest ta soja posiana, no to już różnica jest widoczna i na pewno to się przełoży na plon, bo bardzo chłodny mamy sezon. No wystarczy tylko powiedzieć, że przecież mamy już tutaj końcówkę lipca, a przecież powinny już trwać żniwa, a jak spojrzymy tutaj na ten rzepak, cały dół jest zielony, tyle zielonych łuszczyn, no to obstawiam, szacuję, że to będzie jeszcze około 2 tygodni.
W jednym z ostatnich odcinków poświęconych kukurydzy Karol właśnie też robił taką estymację, kiedy w tym roku będziemy zbierać kukurydzę na podstawie temperatur, które były tam do 20 któregoś lipca, no i przewidywań jako średniej temperatury za okres sierpień-wrzesień jak gdyby z ostatnich lat, no to tak naprawdę gdzieś czarna plamka w Wielkopolsce może być gdzieś na przełomie września i października, czyli zbiory tak naprawdę trzecia dekada października. No i to jest miesiąc później, 3 tygodnie później niż w zeszłym roku, więc faktycznie u Was tą stroną też może być tak, że pytanie, czy starczy tych temperatur na to, żeby ona spokojnie sobie doszła. Nawet nie pod kątem plonu, ale też pod kątem zbioru, nie? W dobrym terminie. Wilgotności. Wilgotności, tak. Szacuję, że to będzie, bo już takie lata też się zdarzały dla kukurydzy i szacuję, że scenariusz właśnie na żniwa kukurydziane będzie taki, że my zaczniemy je dopiero tu na naszym terenie w listopadzie i ta wilgotność będzie około między 35 a 40%. W tym terminie nawet. My staramy się oczywiście siać kukurydzę wcześniejsze, o niższym VO. Gdzieś planuję, przy siewach jak planuję, to staram się nie przekraczać tego VO 240, 250 to już tak maksymalnie, ale większość w zasiewach w tej strukturze zajmują kukurydzę o VO 220 i nawet mimo tego także w takim chłodnym sezonie potrafi być problem ze zbiorem o fajnej wilgotności. Zeszły rok był oczywiście taką anomalią, tak? Ponieważ już zaczęliśmy, jak na naszym terenie, no to bardzo szybko, ponieważ końcówką września już zaczęliśmy te żniwa i kukurydza miała w granicach 30%, a nawet niżej, ale wiadomo, że nie można patrzeć na jeden sezon, tylko na średnią wieloletnią. U nas w zeszłym roku to nawet zbierano na poziomie 20-23% gdzieś tam pod koniec września czy na początku października i to też pokazuje, jaki ten ubiegły rok po prostu był pod kątem i temperatur, i słońca. Ale powiedz, bo powiedziałeś pszenica, rzepak i kukurydza, a hektarowo jakie to są powierzchnie? Około 50% wszystkich zasiewów, czyli gospodarstwo, które w zasadzie prowadzimy z ojcem, no to łącznie ma 330 hektarów, czyli z tego około połowa, tak, czyli 160-170 hektarów jest to pszenica ozima i wtedy z tej pozostałej połowy mniej więcej po pół, czyli po 25% stanowi wtedy kukurydza i rzepak ozimy. Czyli płodozmian wygląda tak, że jak zaczniemy od rzepaku, czyli jest rzepak, pszenica, ozima, kukurydza, znowu pszenica, ozima i wtedy wracamy do rzepaku. Nie ma takiej sytuacji, żebyśmy siali zboże po zbożu, w sensie, że pszenicę po pszenicy, tylko zawsze na każdym polu tak wygląda ten płodozmian. Mimo tego, że jednak te gleby, mimo tego, że znajdujemy się na żuławach, i tak mamy mozaikowate, ponieważ właśnie od 3A do 5, ale jednak mimo tego, że można byłoby pokusić się, żeby na tej 5. klasie gdzieś trochę rozgraniczyć i siać zboża przykładowo o mniejszym zapotrzebowaniu tutaj na jakość gleby, o mniejszych wymaganiach, ale jednak traktujemy wszystkie działki jednakowo, jedynie potem tylko zmiany są jakieś w nawożeniu czy w doborze po prostu odmian na te najsłabsze stanowiska. A powiedz, jeżeli chodzi właśnie o jakieś międzyplony, stosujecie coś u siebie? Między gdzieś tam, nie wiem, między zbożami a kukurydzą na przykład? Teraz ostatnie lata nie siałem żadnych międzyplonów. Związane było to z problemem w uprawie, jeżeli taki międzyplon był zostawiony do wiosny i później był też problem, żeby odpowiednio uprawić, ponieważ wiosenna uprawa na naszych terenach no jest jednak ciężka pod te rośliny jare, bardzo trudna. Wyciąga się wtedy bardzo dużo brył, ta ziemia w ogóle nie chce się rozsypać, nie chce złapać takiej struktury i w zasadzie głównie z tego punktu po prostu patrząc na ten temat przestałem siać te poplony, ale bardzo możliwe, że wrócę, żeby po właśnie pszenicy ozimej, a przed kukurydzą siać poplony, ponieważ wcześniej były takie mieszanki, facelie siałem, jeszcze dawno gorczycę, ale potem szybko z tego zeszliśmy, ponieważ że jak rzepak zaczął być w płodozmianie, tak już trafił do płodozmianu właśnie, że przychodził raz na 4 lata, to zeszliśmy całkowicie z tej... Zbyt duży udział byłby, tak, krzyżowy czyli staraliśmy się właśnie jakieś nasiona bobiku, grochu, tak, z facelią i takie rośliny jako tutaj międzyplon. A jeżeli chodzi o nawożenie azotem, bo też też mieliśmy okazję spotykać wiele razy na jakichś szkoleniach i konferencjach i wiem też, że masz
nie masz jednoznacznego podejścia do nawożenia azotem, nie masz jak gdyby równych dawek wszędzie. Jak to wygląda w kontekście pszenicy, rzepaku i kukurydzy? Ile tego azotu dajesz, w jakim przedziale? Czy się wspomagasz jeszcze innymi sposobami? Tak, raz na jakiś czas robię badania glebowe, jeżeli chodzi o zawartość azotu, tak poglądowo w różnych punktach i wtedy, jak wiem, jak to wygląda, to wtedy dostosowuję do tego nawożenie. Jeśli chodzi o nawożenie azotowe w kukurydzy, to jest ta roślina, w której najmniej stosuję tego azotu, bo to w zasadzie waha się od 100, 110 do 130, może maksymalnie 140 kg tego azotu na hektar, w zależności właśnie od wyników i od pola. Wiem, gdzie jaki jest potencjał, tak? Czyli tutaj na takim poziomie. Już nie mamy hodowli, czyli 100% jest w nawozach sztucznych, ale to wygląda tak, że stosuję mocznik przed siewem, przed tą uprawą ostateczną przed siewem i jeszcze azot zawarty w fosforanie, który stosuję już bezpośrednio siewnikiem pod nasiona wysiewanej kukurydzy. Jeżeli chodzi o pszenicę ozimą, no to staram się wtedy nie przekraczać gdzieś tego pułapu 170-180 kg. Zazwyczaj tak z wyliczeń wychodzi dla pszenicy, ponieważ planuję ją gdzieś na poziomie 8, powiedzmy 9 ton ziarna przy parametrach białka 12,5. A masz ku temu potencjał pod kątem tak, wody? potencjał jest, tylko potrafi czasami pogoda spłatać figla i mimo tego, że zrobimy wszystko dobrze, zastosujemy te nawozy azotowe i przez cały sezon będziemy dbać o rośliny, to później na finiszu jednak niekorzystna pogoda na dojrzewanie, bardzo deszczowa, potrafi sprawić, że i tak wtedy nawet odmiany, które dobieram o wysokiej zawartości białka genetycznie, potrafią jednak nie osiągnąć nawet tych 12,5%. Jeszcze rzepak, bo to też taka Tak, jestem ciekawy. no rzepak, no to jeżeli chodzi o nawożenie azotowe, to tak też podobnie w zasadzie jak pszenica, w zależności czy to jest na tych najsłabszych glebach 5. klasy, czy na tych 3. klasy, no to tak od 160 do 180 kg azotu. Oczywiście ten azot podaje bardzo szybko, w zasadzie wtedy, kiedy można. W tym sezonie my już mieliśmy możliwość jako jedyny powiat z naszego województwa, żeby ten azot stosować już na początku lutego w zasadzie, bo już na mapce się zaświeciliśmy na odpowiedni kolor i mogliśmy z tym azotem szybciej wjechać. Wiadomo, że wtedy azot z siarką w formie jakiegoś saletrosanu i na uzupełnienie później w formie saletry amonowej. A jeżeli chodzi o jakie formy używamy w pszenicy, bo też jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, no to na start zazwyczaj idzie saletra amonowa, później gdzieś w międzyczasie, jak są odpowiednie warunki, to ten azot uzupełniam też mocznikiem, który dłużej będzie działał i bardziej równomiernie i już gdzieś jako ta ostatnia dawka, no to staram się dać azot w takim nawozie z zawartością siarki. W tym roku, w zasadzie to nie jest pierwszy rok, ale w tym roku na rzepaku mam zastosowane bakterie te azotowe, które wiążą azot atmosferyczny. I w zeszłym roku akurat robiłem doświadczenia, bo to już w sumie trzeci rok teraz mam zastosowane i w rzepaku dobre były efekty, ponieważ zrobiłem jeden opryskiwacz na próbę, gdzie 25 hektarów tego rzepaku opryskałem i wyszło tak, że musiałem te właśnie pola, te 25 hektarów skosić tydzień później, ponieważ rzepak był w o wiele lepszej kondycji, później dojrzał i jeżeli chodzi o plon, to porównanie było takie, że z tych innych, raczej z tych wcześniejszych, tak, powiedzmy z tych kontroli, zbierałem około 4,5 tony rzepaku, a tam, gdzie miałem zastosowane bakterie, to ten plon potrafił nawet wzrosnąć o 500-600 kg. Tak, No, tak w zeszłym roku na rzepaku to się udało. Były też dobre warunki, ponieważ ja już te bakterie zastosowałem, ten zabieg w kwietniu i bardzo szerokie okno czasowe, tak? Miał rzepak, miały te bakterie, żeby faktycznie tego azotu roślinie dostarczyć. Ale w jaki sposób zmieniałeś dawkowanie nawożenia, czy przy takim samym poziomie nawożenia dodałeś po prostu bakterii, żeby one dały dodatkowy efekt? Dokładnie. Nie zmniejszałem nawożenia, zostawiłem je na tym samym poziomie, tak jak na innych polach, tylko zrobiłem zabieg właśnie bakteriami. Okej. A powiedz, Damian, jeżeli chodzi o jakieś takie wyzwania, które w tym roku były największe u Ciebie na polach, to co byś mógł wymienić? Jeżeli chodzi o wyzwania, no to w zasadzie
temperaturowe, no to Zbyt przede nisko? wszystkim tak, niskie temperatury i problemy z strzeleniem się w odpowiednie okno pogodowe do wykonywania zabiegów, szczególnie jeżeli chodzi o pszenicę, ponieważ w rzepaku no to jeszcze nie jest aż tak ważne, czy ta regulacja, oczywiście zabiegi fungicydowe są bardzo ważne, ale później już ta pogoda, wtedy kiedy rzepak wymaga od nas tej intensywnej ochrony, czyli okres kwitnienia, czy to początku, czy końca kwitnienia, tak, jeżeli dzielimy tą technologię na dwuzabiegową, no to wtedy zazwyczaj te warunki już są odpowiednie, tak, te minimalne temperatury, ale w pszenicy ozimej bardzo ciężko było trafić, czy w ogóle móc zastosować fungicydy, czy zrobić regulację i była susza, bo w tym okresie właśnie zabiegów była bardzo mocna susza i były co chwilę przymrozki. I bardzo późno wjechaliśmy z tymi zabiegami i to wyszło tak, że wydawało nam się, że faktycznie ta pszenica może jest odpowiednio wyregulowana, odstępy między węźlami też są, wydawałoby się, że w porządku, ale przyszły deszcze, przyszło ciepło i ta pszenica no, bardzo szybko, intensywnie zaczęła rosnąć. Potem zrobiłem oczywiście drugi zabieg na liść flagowy trinexapakiem metylu, żeby też jeszcze troszkę skrócić te rośliny. Ale mimo to, nawet na tych najmocniejszych glebach, jak przyszły w lipcu intensywne opady z bardzo silnym wiatrem, potrafiło trochę pszenicę jednak powichrować, pokłaść na polu, ponieważ pszenica no, wyrosła nam gdzieś na 90 cm do metra, czyli bardzo wysokie w tym roku rośliny. Czyli ogólnie warunki do zabiegów, do skutecznych zabiegów, żeby one też przytrzymały w jakiś sposób taki odpowiedni, czy to wzrost roślin, jeżeli chodzi o regulację, czy też pewnie w jakiś sposób ochronę grzybobójczą. Tak, jako ponieważ ten taki jeżeli czynnik. ktoś się oczywiście chciał dostosować do fazy rośliny, a nie do temperatur, czyli no tak powiedzmy pojechał trochę po bandzie, czy tak no na większym ryzyku to zastosował, no to bardzo mocno poprzypalali jednak te rośliny pszenicy. To jest niestety no, taki efekt i taki czynnik, który występuje co roku, mniej lub bardziej, ale faktycznie trzeba się z nim liczyć, nie? Że, Tak. że jednak, tym bardziej, że robimy i regulację, i ochronę grzybobójczą T1 i często jakieś mikroelementy jeszcze w to idą, więc ten kompot tam jest bardzo bogaty, a warunki mają duże znaczenie. A jeżeli chodzi o odmiany, bo powiedziałeś o pszenicy, to tutaj jakie odmiany się Tobie sprawdzają, albo jakie miałeś w tym roku po prostu? Przede wszystkim jak wybieram odmiany pszenicy, no to patrzę na mrozoodporność, ponieważ nauczony doświadczeniem nie wybieram odmian o mrozoodporności mniejszej jak 4. Staram się, żeby to był taki minimalny poziom. Patrzę także na zdrowotność, ale także na właśnie genetyczną zdolność do tworzenia białka, bo to jest bardzo ważne. Czyli zazwyczaj wybieram odmiany z kategorii A. Na ten rok mam wiele odmian posianych, wiele też w zasadzie nowych, takie, które są powiedzmy rok dostępne na rynku. Z odmian wczesnych no to mam posianego Pallasa i Optimist. Jeżeli chodzi o odmiany takie średnio wczesne czy średnie, jeżeli spojrzymy na termin dojrzałości, to mam posianą z polskich odmian Allegorię, Personę. Mam też posianą odmianę średnio późną, tak, żeby ten termin sobie zbioru rozłożyć, o nazwie Cayenne, która i w zasadzie te odmiany mają tą mrozoodporność właśnie 4 i wyżej, a także mają ocenione w coboru tą zawartość białka od 6 do w zasadzie do 8, tak? No bo liczę, żeby jednak wyprodukować tą pszenicę jakościową, żeby te 12,5 białka przy takim plonie jednak, żeby to było, może by udało się to osiągnąć, tak? Ponieważ średnie plony w gospodarstwie w zależności od roku, no to wahają się od 7 ton do, w takim najlepszym roku to było chyba 21 czy 22 rok, 9300 z całego gospodarstwa, tam z tych właśnie około 160 hektarów tej pszenicy, taki średni plon udało się uzyskać i to z przekroju właśnie, tak? Czyli wiadomo, że na trzeciej A ta pszenica plonowała 10 ton i nawet więcej, a na 5. klasie, jak już ona plonowała 8,5, tak? To już był rekord na tą działkę. Mhm. A jeżeli chodzi o rzepak, no bo tutaj w tym rejonie waszym to nawet często się zdarzały, że gdzieś tam były plony, nawet i powyżej 6 się zdarzały. 5 to jest realny plon u Ciebie? Tak.
Jeżeli chodzi o kilka lat wstecz, no to zeszły rok był trochę ciężejszy dla rzepaku ze względu na bardzo ulewną jesień i zimę. I po prostu ten plon trochę był mniejszy przez to, że część działek, gdzie były zastoiska, po prostu te rośliny wypadły z braku tlenu, ale średnią udało się uzyskać 4700 z tych właśnie 80 kilku hektarów rzepaku, ale jeżeli cofniemy się 2 lata do tyłu i 3 lata do tyłu, to średnią rzepaku z takiego właśnie areału udało mi się uzyskać na poziomie 5,1 tony. No W roku 22 i w 23, tak? Czyli były działki, które powiedzmy sypały gdzieś około 4,7, 4,6, ale były też i takie, które powyżej 5,5 plonowały, tak? Żeby osiągnąć taką średnią. Też się mówi o tym, że takie umiarkowane temperatury plus woda to są te dwa czynniki najważniejsze do tego, żeby ten plon stworzyć i faktycznie, jeżeli nie ma innych czynników negatywnych, które by mogły psuć, no to ten potencjał można wykorzystać. U nas takim, wydaje mi się, że bardzo ważnym aspektem jest to, że jesteśmy bardzo blisko Zalewu Wiślanego i mamy taki klimat morski, czyli jeżeli w całym kraju są upały po 35 stopni, czy zbliżające się pod 40, to my jednak tutaj właśnie w okolicach Elbląga mamy te kilka stopni mniej. Rośliny nie odczuwają takiego bardzo mocnego szoku, tego stresu właśnie spowodowanego wysoką temperaturą, bo wtedy jak mamy takie ekstremalnie wysokie temperatury, to często nieważne jest to, że czy jest susza, czy jest odpowiednia wilgotność wtedy gleby, ale sama ta wysoka temperatura sprawia, że rośliny się upalają i wtedy momentalnie potrafią zakończyć swoją wegetację, bo takie lata też się zdarzały, ale właśnie ostatnie były takie, że te temperatury nawet w takim piku, w tym szczycie, jak one 30-32 wtedy tylko osiągną, czyli nawet te kilka stopni mniej, to już jest ogromna różnica dla roślin. I oczywiście to też się przekłada, że o wiele później zaczynamy żniwa wtedy, tak? Ponieważ rośliny i tak muszą tą sumę efektywnych temperatur zebrać, żeby dojrzały, żeby nadawały się do zbioru. Ale uważam, że też ten mikroklimat właśnie tutaj stworzony pasuje nam dla tego, czy to dla buraków, w zasadzie dla większości roślin. No, tak? dokładnie. Jedynie kukurydza musi wtedy trafić, że trochę cieplejszy jak jest rok, to ona wtedy rekordowo plonuje. Właśnie zeszły rok, taki bardzo ciepły, sprawił to, że średni plon właśnie kukurydzy w naszym gospodarstwie był, jak na nasze warunki tutaj, na warunki naszego gospodarstwa, właśnie rekord taki historyczny, ponieważ przy wilgotności średniej z całego areału, ze wszystkich odmian, 29%, udało się średnią kukurydzy 15,7 zebrać. I przyfało właśnie od 220 do 250, czyli wiadomo, że skoro już wybieramy też takie odmiany, to one już ten potencjał plonowania mają też o wiele niższy niż powiedzmy rolnicy, którzy mogą w centralnej Polsce czy na południu posiać sobie VO 260 czy 280. No tak, bo faktycznie ten potencjał plonowania jest tym wyższym, jest wyższe VO, więc faktycznie tutaj macie ograniczenia dosyć duże, prawda, jeżeli chodzi o to. Tak, ale... Więc te 15 ton robi tutaj jak gdyby wrażenie. Tak, bo jeszcze wiele lat temu, jak zaczynaliśmy z kukurydzą, tutaj właśnie na terenie jako pierwsi posialiśmy kukurydzę z faktu takiego, że rozpoczęliśmy naszą pracę z krowami mlecznymi, no i musieliśmy posiać kukurydzę na kiszonkę, tak, żeby krowom przygotować dobrej jakości kiszonkę i zaczęliśmy jako pierwsi tutaj siać kukurydzę. To zaczynaliśmy od polskich odmian o niskim VO, bo też właśnie był troszkę zimniejszy ten klimat i wtedy tak po kilku latach uprawy kukurydzy na kiszonkę zaczęliśmy próbować siać tą kukurydzę z przeznaczeniem na zbiór na ziarno. Zaczynaliśmy właśnie od VO 210, 220 i obserwowaliśmy, kiedy zbiera się tą kukurydzę, jakie są wyniki. I na przestrzeni tych lat faktycznie udało się podnieść ten poziom plonowania, ponieważ w tych wcześniejszych latach, gdy zaczynaliśmy tak nazwę, przygodę z kukurydzą ziarnową, to ta średnia plonu wynosiła gdzieś około 11 ton. Mhm. Ostatnie pytanie, które mam do Ciebie, jest trochę związane z tym, że jesteś taką osobą bardzo aktywną na social mediach, też komentujesz to, co się dzieje ogólnie, no może nie w polityce, ale w ogóle w tym naszym świecie rolniczym. Jesteśmy akurat w dniu, po którym też nastąpiła zmiana u nas, jeżeli chodzi o ministra rolnictwa. Jakie Ty masz oczekiwania po tej zmianie? Przede wszystkim
jeżeli chodzi o problemy rolnicze, no to teraz mamy tak, informacje czy propozycje Komisji Europejskiej o nowym budżecie w ogóle unijnym, a także tej części skierowanej na rolnictwo i oczekiwaniem wobec nowego ministra jest to, żeby bardzo mocno naciskał i skutecznie działał, żeby jednak ten budżet na rolnictwo miał swoją odrębność i żeby nie był tak mocno zredukowany, jak jest zaproponowany przez Komisję Europejską. Wiemy, że europosłowie i kraje członkowskie są przeciwne temu budżetowi i liczymy, że faktycznie nasze ministerstwo pod wodzą nowego ministra skutecznie będą w tym zakresie działać. Kolejny aspekt no to umowa z Mercosurem, która niedługo ma być, w zasadzie ona już jest na ukończeniu i niedługo ma być ratyfikowana, no to jednak wymagamy, żeby ten rynek europejski czy rynek polski, polskiej żywności jednak był objęty jakimś parasolem ochronnym i chcielibyśmy, żeby kontrole towarów, które będą miały do nas wjeżdżać czy napływać na terytorium wspólnotowe, żeby jednak one były skuteczne, żeby były przeprowadzone rzetelnie, ponieważ wszyscy wiemy, widzieliśmy, co się stało, jak na oścież otworzono granicę z Ukrainą i te towary wtedy w niekontrolowanej ilości ani jakości wjeżdżały do naszego kraju. Przecież takim przykładem z zeszłego roku, z lutego, było to, że przecież polscy celnicy wystosowali list otwarty do nas, do rolników podczas protestów, żebyśmy pomogli im nagłośnić te problemy, które mają i pomogli im w tych kontrolach, czy żebyśmy właśnie te blokady utrzymywali, ponieważ inspekcja celna, celnicy nie mają zapewnione w budżecie odpowiednich środków finansowych na ten cel, żeby te kontrole były skuteczne, ani środków, jeżeli chodzi o ludzi. Nie ma wystarczającej ilości ludzi. Jeżeli chodzi jeszcze o czego oczekuję od obecnego teraz nowego ministra, to także chciałbym, żeby bardzo mocno postawił się czy negocjował ze stroną ukraińską tutaj dostęp do naszego polskiego rynku, żeby jednak i wymagać od ukraińskich rolników czy od strony ukraińskiej, żeby te towary spełniały nasze wymagania, żeby były produkowane wedle takich samych standardów. Nie możemy sobie pozwolić na to, że nas tutaj się obarcza tymi wszystkimi restrykcjami. Z każdym rokiem no, jest ich więcej, a będziemy wpuszczać różne ilości towarów tutaj do naszego kraju czy do Unii Europejskiej, gdzie no, tak jak wiemy, no, jednak te standardy produkcji się diametralnie różnią i oczekujemy też tego jako rolnicy od ministra Krajewskiego, żeby nie tylko prowadził z nami dialog, ale żeby bardzo uważnie wsłuchiwał się w te problemy, te postulaty, które zgłaszamy i żeby skutecznie je realizował. I mam nadzieję, że tak się stanie. Ale trzeba też powiedzieć, że na pewno nie będzie żadnej taryfy ulgowej, ponieważ pan minister pracował już wspólnie z poprzednim ministrem Siekierskim, więc jest wdrożony, wie jak działa ministerstwo. Dlatego chcielibyśmy, żeby faktycznie po nominacji, żeby już zaczął aktywnie działać, a nie żeby w rozmowach z nami, żeby mówił, że potrzebne mu jest dużo czasu na wdrożenie się. Okej, no zobaczymy. Czas pokaże, przyszłość pokaże. Damian, ja Tobie bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, że przy okazji tego właśnie też nagrania z profesorem Gliną dzisiaj mogliśmy pogadać, trochę dłużej wejść w te szczegóły dotyczące tego, co robisz u siebie w gospodarstwie i jak. No bo rozmawiając te kilka razy gdzieś tam pewne rzeczy już też wiedziałem, ale to mogliśmy się podzielić dzisiaj też z widzami, więc powodzenia, żeby i ten rzepak, i pszenice doszły no w najbliższych 2 tygodniach maksymalnie, bo to też jest później ten czas ważny, nie? Może byśmy zdążyli terminowo rzepak posiać. Dokładnie. A tu się zaczyna terminowo od 10 sierpnia plus minus u Was? Nie, później. Później, dobra. Ja staram się siać, termin mamy od 15 w zasadzie, ale ja staram się zaczynać po 20, a w zasadzie koło 25. Łatwiej przy tych cieplejszych zimach, w zasadzie przy tej pełzającej wegetacji, o wiele łatwiej jest utrzymać te rośliny, żeby miały odpowiedni pokrój, żeby nie były wybujałe, a mam to przetestowane, że w plonie nie ma różnicy na niekorzyść. Siałem oczywiście w różnych terminach rzepaki i te siane między 15 a 20 często plonowały nawet gorzej niż te wsiane w granicy, w okolicach 25 sierpnia. Okej, no to trzymam kciuki, żeby te żniwa były. Dzięki za naszą rozmowę, a Was zapraszam do tego, żebyście pisali w sekcji komentarzy pytania do Damiana, no i oglądali kolejne filmy na kanale Epole. No i jak zwykle taka
złota trójka. Komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie, bo jest nas na kanale już ponad 26 000 widzów. Nie wiem dokładnie ile będzie, jak wy to zobaczycie. Pewnie coś koło tego. Dzięki, do zobaczenia.